Witam kochani widzowie. Drugi odcinek serii Depresja. Rzeźba Depresja. Zapraszam oczywiście do oglądania. Na wstępie dziękuję za wszystkie komentarze, lajki, subskrypcje. Na początku filmu puściłem Wam, jak szalałem z piłą łańcuchową. Mianowicie troszeczkę sobie tą rzeźbę podciąłem, jak widzicie po bokach już trochę brakuje z ostatniego odcinka, jak widzieliście, oglądaliście. Tutaj wyżłabiałem ten środek, bo muszę się go wyzbyć, wyżłobić. Troszeczkę sobie piłą zacząłem, testowałem troszeczkę tą piłę, bo dzisiaj ją zakupiłem. Już kiedyś tam w odcinkach mówiłem, że potrzebuję taką piłę, bo ręcznie się męczyć to po prostu mi zależy na czasie, żeby Wam jak najwięcej pokazać, a ręczna robota czasami tymi piłami to bardzo schodzi i męczę się. Także już widzicie, co robiłem. Zaczynamy dłubanie. Myślę, że w tym odcinku ją skończę. Zaczynamy oczywiście od ścisków, gdzie się tu ostatnio odwiesiłem. Jeden jest, jedziemy. Oczywiście, jak widzicie, obciąłem piłą, co miałem obciąć, ale te uchwyty, co zrobiłem do podtrzymywania, do stabilizacji rzeźby, zostały, także w te same miejsca wędrują ściski. Można powiedzieć, że wiosna. Nie muszę w czopce siedzieć. Cieplutko. Ile mamy w szopeczce? 15 stopni, kaloryfer zimny. No w końcu coś pięknego. Już Wam mówię od razu na wstępie, że w lecie będzie przekichane, bo w tej szopie w lecie wysiedzieć. Muszę chyba tu klimę jakąś zamontować. Także nasza depresja się trzyma. Na szczęście tylko blatu. I co? Bierzemy narzędzia. Młotek z uderzeniem atomowym, jak widzieliście w poprzednim filmie. Już się zużywa. No to za każdym razem. Mam gdzieś jeszcze większy, ale oczywiście nie mogę znaleźć. Dobra. Dłuteczka. Wybieramy sobie dłuteczka. Dzisiaj będzie troszeczkę praca bardziej precyzyjna. Także zbieramy. Na pewno będą nam jeszcze żłobaki duże potrzebne, dwa na te wykończenie boków. Co tu mamy? Tak, płaski. I te mniejsze dzisiaj wybieramy. Te mniejsze. Jeszcze będę musiał chyba dzisiaj tych używać. Ale to wszystko zobaczycie na filmie. Nożyk. Oj, nożyk został w domu. Kurde, to w sumie wszystkie wybrałem. Opowiadam bajki normalnie. Tamtych na razie, tamte są do podoszczenia. Może zrobię film z oszczenia dłut. Kiedyś jak to zrobić. Troszeczkę się podszkoliłem, nauczyłem. Co tu jeszcze? Tego pobijaczka nie bierzemy. Swoją drogą, dajcie znać w komentarzach. Fajny warsztacik sobie zrobiłem w szopeczce przy bloku, co? Mi się podoba. Wszystko mam tu pod ręką. Także polecam. Także macie warsztat pracy mój cały. Jak wygląda. Suszynka przyszła. Chodź, co malutka? No już Cię wypuszczę, tak. Ciepło, a Pancio w szopce trzyma, tak? A, suszynkę miałem wypuścić, to suszynkę wypuszczamy. Cześć piesku. I jedziemy. I jedziemy. Łapki tutaj już tak zostaną jak są. Znaczy łapki, jak widzicie z mojej dłoni. O, telefon. To jest czas, żebyście podlajkowali. Telefon od siostruni. Bardzo ważny telefon. Pozdrawiam siostrunię. Bierzemy się za dłubanie. Dobra. Jak już mówiłem, to co żeśmy wycięli piłą, to teraz muszę tutaj to wykończyć. Gdzie jest ten mój młotek atomowy? Już teraz widzicie, o co mi chodziło. Po to obciąłem
Teraz jest już zaokrąglona czacha. Czacha, Boże, głowa naszej rzeźby. O to mi właśnie chodziło. I dzisiaj muszę, mówię, dopracować szczegóły. Już mówiłem i myślę, że będzie skończona. Jedziemy dłuta w ruch i rzeźbimy. No dzisiaj już taka troszeczkę precyzyjna robota, już nie walenie na siłę, znaczy na siłę, no zgodnie z tym, bo dzisiaj już mówię wykończenie. Myślę, że to fajnie wyjdzie. Mówię, projekt mam w głowie, zazwyczaj wszystkie projekty mam w głowie, chyba na tym to polega. Dobra, pierwsze, skupiamy się na oczach. Oczy oczywiście będą zamknięte. Czyli muszę je troszeczkę podrobić z jednej i z drugiej strony. Obecną chwilę tak to się prezentuje. No mówię, dzisiaj dużo szczegółów. Oczywiście wszystkiego Wam nie pokazuję. No dzisiaj gadeczka ciężko mi troszeczkę idzie, ale jestem niestety po nocce w pracy. A zależy mi na tym, żeby skończyć dla Was i dla samego siebie, bo wiecie jak jest, jak się coś ma w głowie, jakiś projekt i on jest nieskończony, to nie daje spokoju. I ja tak właśnie mam. Dlatego chcę skończyć. Jednak wspomogłem się trochę maszynowo. No mówię, czas. I Wasz czas, i mój czas na zrobienie, także już Was obracam. Teraz to wyżłobię. Tu jest maszyna wycinająca. Teraz to wyżłobię. I myślę, że będzie git. Dlaczego tak robię? Bo drewno nie jest do końca wysuszone. Troszeczkę mi brakuje tego materiału sezonowania tego drewna. Dlatego tak robię. Jak nie zrobię wyżłobienia, takiej miseczki z tyłu naszej rzeźby, to ona po prostu spęka i cała moja praca pójdzie w las, jak to się mówi. Podejście numer 2. Zobaczcie, jak się fajnie kurzy.
ciężki sprzęt wjechał. Co wam chcę pokazać? Tu też wyciąłem piłą, niestety wyżłobione z tyłu. Jeszcze nie do końca, ale to już mogę sobie kończyć, że tak powiem, pozaprogramowo. Kończymy twarz. Jak to będzie stało? Nie wiem, będziecie widzieć. Już was daję na dół. Chodzi mi o to, żeby to stało na tych dłoniach, na tych rękach. No i dobra, kołchoz ogarnięty. Jeszcze raz pokazuję projekt. No i co, kończę go pomału, bo czas goni. Pomału wykończamy. Teraz będę opalał naszą rzeźbę, dlatego że jest to dość duży kawałek klocka rzeźby. Także będę to teraz opalał po to, żeby zniwelować wszystkie niedoskonałości i dopiero później papier ścierny. W poprzednich odcinkach robiłem to na odwrót, ale były to małych rozmiarów rzeźby. Także najpierw opalanie, papier ścierny, wyrównywanie i później impregnat do drewna i na koniec olej lniany. Tylko oczywiście zanim zacznę opalać, to muszę znowu tu ogarnąć tych wiórów. PEPOSZ przede wszystkim i bezpieczeństwo pracy. Koncepcja się trochę zmieniła. Przyspieszyłem trochę pracę. Czekam teraz, aż farba, olej lniany, to wszystko zmieszane przyspieszyło to przypalanie, opalanie naszej depresji. Poczekam, aż wyschnie papierek ścierny, jeszcze raz farba, jeszcze raz opalanie i myślę, że będzie super efekt, który mi się będzie podobał. Czy wam się podoba? Dajcie znać w komentarzach. No i witam w kolejnym dniu. Niestety wczoraj się nie wyrobiłem. Nie zawsze jest czas i chęć. Już był późny wieczór. Mówię, ja byłem po nocce w pracy, także wena wczoraj zgasła. Także dokończę ją dzisiaj, tą naszą rzeźbę i zaraz wam pokażę efekty. Trochę miała tą głowę za dużą. Miała. Teraz to już miał, bo to on. Także muszę troszeczkę poprawić tą głowę.
i jakieś tam szczegóły po tym szlifowaniu uciekły. Po malowaniu. Tak się to prezentuje. Oczywiście teraz farba musi wyschnąć. Teraz Wam wrzucam przebitki, jak wygląda już ostateczny efekt. Także moi drodzy, depresja skończona. Jak się podobało, zostawcie lajki, łapki, naciśnijcie dzwoneczek, subskrybujcie mój kanał. Pozdrowienia od Wojtka z Szczopeczki. Trzymajcie się w zdrowiu, cześć.